dzisiejszych czasach wojska specjalne już nie jeżdżą takimi zmotami jak jeszcze w Iraku i w Afganistanie. Obecnie to są już specjalistyczne pojazdy. Dzisiaj redakcja Milmak ma okazję zapoznać się z najnowszym terenowym Mercedesem. To nie jest zwykła gelenda, taka znana jeszcze z czasów Mercedesa Wolfa, tylko samochód zmodyfikowany, o zmienionych wymiarach i dostosowany do jeżdżenia w trudnym terenie. O czym mieliśmy okazję się przekonać? Jest to auto, które nawet początkujący kierowca jest w stanie poprowadzić prawie że w grze komputerowej. Zapraszamy do wywiadu z prezesem spółki Koncept Tomaszem Kłeczkiem, który więcej opowie nam o tym pojeździe. Stoimy przy nowym Mercedesie G-klasa 350D. I teraz właśnie stoję z sprawcą tego zamieszania, Tomaszem Kłeczkiem, prezesem spółki Koncept. Panie prezesie, czemu to auto, czemu ta G-klasa jest lepsza na przykład od nowego pick-upa typu Hilux albo Ford Ranger? To jest trudne i podchwytliwe pytanie. Samochody porównujemy zawsze w kilku kategoriach. Jeżeli ten samochód chcemy porównywać do każdego innego samochodu, musimy sobie wyznaczyć na pewno parametry i określić wyraźnie kierunek, w którym chcemy to porównać. I teraz, jeżeli ocenimy to auto pod kątem terenowym, czyli jego zdolności do jazdy w terenie, możliwości do jazdy w terenie oraz do, powiedziałbym, tak zwanej odporności terenowej, no to ona zdecydowanie najwyższa. Ten samochód ma bardzo solidne zawieszenie. Zbudowany jest według starych, dobrych standardów, czyli most sztywny przedni, most sztywny tylny, międzymostowy mechanizm różnicowy z blokadą, tylny mechanizm różnicowy z blokadą, przedni mechanizm różnicowy z blokadą. Wszystkie elementy zawieszenia to są elementy bardzo solidnie wykonane, o średnicach, które pozwalają na to, że ten samochód, trafiając na przeszkody lub jakieś inne elementy, które mu utrudnią jazdę, powiedzmy, nie zostaje w żaden sposób uszkodzony. Jeżeli popatrzymy poza tym na parametry takie terenowe, które przyświecają standardowym jak gdyby ocenom samochodu, czyli kąty tak zwane prześwit i kąty zejścia rampowy i najazdowy, to te kąty są na najwyższym poziomie. I teraz jeżeli popatrzymy na te parametry pod kątem terenowym, nałożymy na to jeszcze świetną jednostkę napędową, silnik o mocy 250 koni z 9-biegową skrzynią biegów, z reduktorem, który to też możemy włączać lub wyłączać, my o tym decydujemy, a samochód zarazem nam cały czas podpowiada, co powinniśmy zrobić. No, daje całkiem fajny zestaw, który służy do jazdy w terenie. Jeżeli porównamy to do konkurencji, to oczywiście konkurencja to ma, ale w niektórych rozwiązaniach wiemy doskonale, w wielu pick-upach, w większości pick-upów napęd dołączany jest do napędu tylnego, napęd przedni, czyli jeździmy de facto na napędzie tylnym, bez międzymostowego mechanizmu różnicowego, dołączamy przedni. Jeśli chodzi o samochody, powiedzmy o podobnych gabarytach, wielkościach, tej samej funkcjonalności, czyli station wagony, to mamy oczywiście samochody z podobnym napędem, czyli mamy międzymostowy mechanizm różnicowy, rozdział napędu, ale w większości tych samochodów nie znajdziemy już blokady przedniego mostu, bo nie występuje z bardzo wielu różnych powodów i w większości tych samochodów nie znajdziemy również blokady tylnego mostu. Jeżeli jest, to jest tylko blokada międzymostowego mechanizmu różnicowego i nic więcej. Jeśli chodzi o elementy pozostałych porównań, czyli momenty obrotowe, same parametry dotyczące choćby procesu zmiany biegu. To auto jest tak przygotowane, że bieg pierwszy, i tak zostało skonstruowane, bieg pierwszy jest tak zwanym biegiem głębokim, czyli ułatwia nam jazdę w terenie. Nie zmusza nas do każdorazowego włączania biegów terenowych, czyli tak zwanego reduktora, jak to potocznie mówimy biegiem terenowym. Nie włączamy reduktora, to też potoczna nazwa, ale nie ma takiej potrzeby, gdyż ta skrzynia jest tak przełożona przez mosty, że daje nam możliwości do jazdy na standardowych przełożeniach w bardzo trudnym terenie, czego też nie znajdziemy w samochodach, powiedzmy, konkurencyjnych, tak to nazwijmy. Natomiast jeżeli popatrzymy na inne parametry, jak funkcjonalność, ten samochód został przygotowany dla profesjonalistów. Nie ma w ogóle na przykład dywaników w tym samochodzie, są korki w podłodze, żeby można było bezpiecznie i szybko pozbyć się wody.
Ten samochód brodzi do głębokości prawie 70 cm. Przygotowany jest również fabrycznie. Ma snorkel szczelny, spięty z systemem zasilania powietrzem silnika, który nie zezwala na to, żeby woda dostała się do układu zasilania powietrzem silnika. Posiada wiele unikatowych cech, ale nie chciałbym tutaj przynudzać i opowiadać, a powiem o takiej ciekawostce, która w tym samochodzie występuje, której nie spotkamy nigdzie w tej chwili w innym pojeździe, nigdzie na rynku w pojazdach konkurencyjnych. A mianowicie ten samochód posiada normę emisji trzecią. Trzecia norma, czyli Euro 3 tak zwane, zezwala na to, że w tym samochodzie nie ma słynnego DPF-a. Nie ma dopalania, zapychania DPF-u, rzeczy, które naprawdę w tej chwili utrudniają życie służbom pracującym na krótkich odcinkach, wielokrotnie oczekujących na zadanie w samochodzie przez wiele godzin. Ten samochód posiada również, i tu jest totalnym unikatem na rynku, tak zwany emergency switch, to jest wyłącznik, który zezwala, jest zaplombowany, jest w kolorze czerwonym, który pozwala na wyłączenie wszystkich systemów towarzyszących i między innymi systemu bezpieczeństwa, jak również towarzyszących obsłudze tego samochodu, jak ABS, kontrola trakcji, wszystkie inne systemy, po to, żeby opuścić miejsce zagrożone, czyli tak zwany przycisk ucieczkowy. Ten samochód po prostu jedzie, bez względu na to, czy któryś z czujników melduje, że jest inaczej, czy nie ma działającego ABS-u, nie ma działającej kontroli trakcji, nie wiem, brakuje nawet któregoś wtryskiwacza, bo przestał pracować, to ten samochód nadal pojedzie. Trzeba pamiętać, że ma 6-cylindrową jednostkę, więc mamy do dyspozycji aż 6 cylindrów. Natomiast przez to, że on nie ma DPF-a, to jest też pochodna tego, że jest to silnik wielopaliwowy, czyli tak naprawdę wprawdzie nie wjedziemy do strefy czystego transportu, ale możemy jeździć na różnego typu paliwach, nie bojąc się o to, że ten silnik odmówi posłuszeństwa. Tak jest. Silnik fabrycznie jest przygotowany na paliwo F34, czyli paliwo podwójnego pola walki, czy tak zwaną żargonowo naftę lotniczą. Możemy bez żadnego problemu wlewać do zbiornika i jeździć na paliwie niższej jakości. Na wszystkich paliwach z biododatkami, czyli wiadomo E5, E10, są nawet przymiarki do większej ilości dodatków, więc ten silnik też jest przygotowany. Ten samochód też, jak jechaliśmy nim, mam wrażenie, że ma kabinę o większych gabarytach niż standardowa G-klasa. Czy on został w jakiś sposób zmodyfikowany na potrzeby służb wojska? Ten samochód generalnie w tym projekcie, jeśli chodzi o samochód bazowy, czyli model 463, jest dłuższy i szerszy. Szerszy jest aż o 10 cm. To w przypadku tej wielkości samochodu jest bardzo dużo. Daje nam to dużo więcej miejsca, przestrzeni pasażerskiej kabiny i 10 cm dłuższy, co też nam daje więcej miejsca na nogi, ale również zwiększa wielkość i długość bagażnika. Na koniec mam jeszcze pytanie o zabudowę specjalistyczną. Czy można tutaj dostosować instalację elektryczną do zastosowania na przykład, nie wiem, zdalnie sterowanych modułów uzbrojenia, jakichś rozbudowanych systemów łączności radiowej, ewentualnie, nie wiem, stacji kontrolowania dronów na przykład? Oczywiście, odpowiadając na to pytanie, od razu powiemy, że tak. Pojazd jest przygotowany fabrycznie, jest wykonany w instalacji dualnej, posiada instalację tak zwane 12V i dodatkowo zabudowana jest z nim instalacja 24V, która pozwala na zasilanie m.in. właśnie tych urządzeń, które zostały wymienione. Instalacja 24V wyprowadzona jest w kilku miejscach w tym pojeździe na zewnątrz, w przedniej części pojazdu pod maską, w kabinie w 2 miejscach i w tylnej części pojazdu również do zasilania urządzeń zewnętrznych. Samochód posiada 3 akumulatory, 2 alternatory oczywiście, czyli jak gdyby cały moduł 24V instalacji jest instalacją fabryczną. Cały pojazd posiada również ważną cechę, mianowicie EMC, czyli jest pojazdem zabezpieczonym przed elektroemisją i również nie jest pojazdem elektroemisyjnym. Posiada w ten sposób praktycznie już kompletnie wszystkie cechy pojazdu wojskowego, bo w tym samochodzie mamy również fabrycznie zamontowany black panel. Mamy możliwość wygaszenia tego pojazdu do jazdy choćby w goglach noktowizyjnych, jazdy w ciemności i generalnie
Cała część środkowa pojazdu zrobiona jest w sposób zezwalający nawet na tak zwane IP, czyli ochlapanie tej części bez wpływu na obsługę urządzeń. Wyłączniki można obsługiwać w rękawicach, nie ma paneli dotykowych, sama obudowa zestawu wskaźników, wszystko to jest szczelne i hermetyczne. A mówiąc o dostosowaniu do potrzeb wojska, czy nośność tego pojazdu i zawieszenie pozwala, żeby go chociaż lekko dopancerzyć? Pojazd wykonany został fabrycznie w kilku wersjach. Ten station wagon, przy którym teraz stoimy, to jest samochód o tak zwanym DMC 3,5 tony, czyli pozwala nam jak gdyby na ładowność około 1 tony. Natomiast ten sam samochód, ten samych gabarytach, tej samej funkcjonalności, czyli również station wagon, przygotowany jest fabrycznie do ładowności 2 ton, ma wtedy DMC 4,5 tony i możemy go oczywiście wtedy jak gdyby fabrycznie wyposażyć czy doposażyć w opancerzenie bez wpływu na parametry jazdy, hamulce i inne tego samochodu. Jest również wersja 4,9 tony, która pozwala na jeszcze więcej. Czyli można powiedzieć, że fabrycznie ten samochód przygotowany jest do kompletnej zabudowy w różnych kierunkach obciążania tego pojazdu. Dziękuję bardzo za tą rozmowę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.